W dzisiejszym filmie pokażę, jak wykonać japońskie rzędy skrócone. Najpierw kilka słów tytułem wstępu. Japońskie rzędy skrócone mają to do siebie, że każdy moment zawracania kierunku przerabianych oczek jest zaznaczony jakimś przedmiotem. Może to być na przykład marker z zamknięciem, ale ja preferuję wykorzystanie do tego celu skrawków włóczki, których każda dziewiarka ma sporo w swoim domu, więc spokojnie można wykorzystywać takie 25 cm mniej więcej skrawki włóczki. Jestem już w miejscu, w którym ma być umieszczony pierwszy rząd skrócony w mojej robótce, dlatego odwracam robótkę ze strony prawej na stronę lewą i teraz biorę sobie jeden ze skrawków włóczki i nakładam go na niteczkę pracującą, tak aby środek tego skrawka znalazł się tuż przy ostatnim przerobionym oczku, czyli tuż przy tym oczku, które teraz znajduje się na moim lewym druciku. Przenoszę to oczko ostatnio przerobione z drutu lewego na drut prawy i przerabiam sobie dalej do momentu, w którym mam dodać kolejny rząd skrócony, tym razem na stronie lewej. Powiedzmy, że ten rząd skrócony będzie w tym miejscu, dlatego odwracam sobie teraz znów robótkę ze strony lewej na stronę prawą. Już mam tę robótkę odwróconą i znów biorę sobie jeden ze skrawków włóczki i nakładam go na niteczkę pracującą, tak aby środek tego skrawka był tuż przy tym oczku, trzymam go jak najbliżej tego oczka. Zdejmuję pierwsze oczko z lewego drutu na drut prawy bez przerabiania i teraz pokażę w kolejnym kroku, jak przerobić razem oczko przy pętelce razem z pętelką. Jak widać, taki znacznik wskazuje mi miejsce, w którym był rząd skrócony, więc nie mogę się zgubić. Wiem, w którym miejscu dokładnie zawróciłam robótkę i tutaj jest dziurka, przy którym zawracałam. To jest to oczko, które zostało zdjęte z druta i zaraz za nim jest pętelka, którą podciągam, ciągnąc właśnie za ten skrawek włóczki, dlatego świetnie się przydaje i nakładam tę pętelkę na drucik lewy. Kiedy jest już pętelka nałożona na drut, mogę wyciągnąć skrawek włóczki i przerabiam teraz ze sobą razem to oczko, które jest tuż przed pętelką, razem z tą pętelką na prawo. Następnie przerabiam sobie jeszcze kilka oczek i znów pokażę, jak zrobić rząd skrócony. Powiedzmy, że tutaj będzie kolejny rząd skrócony, dlatego znów odwracam robótkę i ponownie w tym miejscu nakładam skrawek włóczki na niteczkę pracującą i zdejmuję pierwsze oczko z lewego drutu na drut prawy i przerabiam sobie do momentu, w którym był ostatni rząd skrócony na stronie lewej. I już jestem w momencie, w którym był ostatni rząd skrócony. To miejsce, które świetnie zaznacza mi ten moment, ale na stronie lewej przerabianie tego oczka, które było zdjęte z drutu razem z pętelką, jest nieco trudniejsze i pokażę, jak to zrobić. Najpierw to oczko
Zdejmuję z drutu lewego na drut prawy. Teraz nanoszę skrawkiem włóczki pętelkę na drut lewy i ponownie zdejmuję to oczko wcześniej zdjęte z drutu prawego na drut lewy i teraz mogę przerobić obydwa te oczka razem z pętelką, razem na lewo. I przerabiam znów kilka oczek do momentu, w którym ma powstać kolejny rząd skrócony. Powiedzmy, że to będzie w tym miejscu. Odwracam znów robótkę. Ponownie nakładam skrawek włóczki, trzymając go jak najbliżej ostatnio przerobionego oczka. Zdejmuję to oczko przerobione z drutu lewego na drut prawy i przerabiam do ostatniego rzędu skróconego, który znajduje się na prawej stronie. Oczywiście marker świetnie mi to wskazuje, wiem w którym miejscu, chociaż dziurka tutaj przed tym ostatnio przełożonym oczkiem też jest, no ale mam potwierdzenie, że to było tutaj, więc podciągam pętelkę i nakładam ją na drut lewy. Następnie przerabiam oczko razem z pętelką, razem na prawo. I teraz pokażę, jak to wygląda na stronie prawej i tak to wygląda na stronie lewej. Pokażę może jeszcze, jak zrobić rząd skrócony, umieszczając zamiast skrawka włóczki marker, więc w tym momencie nakładam marker na niteczkę pracującą i zamykam go. Odwracam robótkę, mogę to zrobić również po odwróceniu robótki, nałożyć marker. Zdejmuję pierwsze oczko na drut prawy i przerabiam do momentu, w którym był ostatni rząd skrócony na stronie lewej. I teraz znów mam tą sytuację, gdzie muszę podciągnąć pętelkę, ale najpierw przenoszę to oczko z lewego drutu na drut prawy i nakładam pętelkę, podciągając skrawkiem włóczki na lewy drut. Następnie przerabiam oczko razem z pętelką na lewo i dalej kontynuuję pracę. I teraz może wytłumaczę, co zrobić, kiedy mamy marker z zamknięciem. Więc jak będziemy przerabiać kolejne te oczka i kiedy dojdziemy do momentu, w którym był nasz rząd skrócony i zaznaczony tym markerem z zamknięciem, po prostu odpinamy ten marker i wyjmujemy z pętelki i następnie tę pętelkę umieszczamy na druciku, tak jak to było w przypadku właśnie tych skrawków. Tak wygląda robótka, która jest robiona rzędami skróconymi metodą japońską. Myślę, że bardzo ładnie, estetycznie to wygląda. I cóż, dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów.